If you don't speak Polish, just turn on subtitles. They are for you. Cześć, cieszę się, że tu jesteś. Ja jestem Rini i chcę pokazać Ci, jak korzystać z gotowego szablonu w Notion, który stworzyłam specjalnie do wyzwania kultur, oczywiście w porozumieniu z autorką. Pokażę Ci, jak się po nim poruszać, czego nie ruszać i jak naprawić to, co przypadkiem się posypało. Postaram się pokazać Ci to krótko, jasno i po ludzku. Podzielę ten film na 3 części. Skąd wziąć template i jak go zdobyć? Jak go zaimportować, żeby działał? Jak z niego korzystać w praktyce? Czyli co kliknąć i czego nie dotykać. To co? Zaczynamy! Ok, więc przechodzimy do części pierwszej. Jak zdobyć szablon? To jest akurat bardzo proste. Klikacie pierwszy link od góry w opisie i on przekierowuje Was do mojego sklepu. Jak widzicie. I żeby była jasność, to, że mówię, że to jest sklep, to nie znaczy, że coś musicie płacić. Szablony są darmowe. Możecie zapłacić, ale nie musicie. I teraz tak, wracając. Na sklepie są dostępne w tej chwili 3 template'y i jeśli zrozumiecie, jak obsłużyć ten jeden, to bez problemu dacie sobie radę obsłużyć pozostałe. Bo są bardzo zbliżone strukturą. Jedyne, czym się różnią, to sposób, w jaki zostało wykonane tłumaczenie. Dobrze. Teraz klikamy na Culture Challenge. I co robimy, kiedy jesteśmy na tej stronie? Tu wpisujecie 0 i klikacie Add to Cart. Na tej stronie wpisujecie swój adres mail oraz nickname. I o ile nickname możecie wpisać dowolny, o tyle adres e-mail radzę wpisać poprawny, bo na e-mail przychodzi Wam kopia zamówienia z możliwością ponownego pobrania template'a bez wchodzenia do sklepu, tylko z pozycji Waszego maila. I klikacie ten niebieski przycisk, co spowoduje przekierowanie Was do takiej strony. I teraz tak, tu macie podsumowanie zamówienia, krótką wiadomość ode mnie, a na dole macie przycisk Get Your Items, klikacie na niego i wtedy przekierowuje Was już na stronę startową template'a. Teraz przechodzimy do części drugiej, czyli jak zaimportować template, żeby był użytkowy, bo w tej chwili nie jest. To jest kopia dostępna na sklepie, więc nie możecie jej edytować. Żeby ona stała się edytowalna, musicie ją zduplikować i przypisać do swojego konta. I warto tu wspomnieć, że Notion też jest całkowicie bezpłatny. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że można wykupić premium i tu. Ale tworząc ten template użyłam takich elementów, żeby nie wymagały wersji premium i mam zamiar tak robić przy każdym template'cie, który tworzę. Więc naprawdę możecie wszystkie template'y zdobyć totalnie za darmo. Dobrze, skoro już wszystko wyjaśniłam, to teraz przejdźmy do duplikacji i przypisania do konta. Klikacie tutaj w prawym górnym rogu na Duplicate. Zamykacie komunikat, jeśli go macie. Dobrze, przeniosło nas na stronę logowania / rejestracji. I tak, ja nie będę Wam pokazywać procesu rejestracji. Wydaje mi się, że każdy, kto kiedykolwiek, gdziekolwiek zakładał konto, powinien to umieć robić. Ja osobiście mam konto połączone z Google. Po prostu wydaje mi się to najbardziej wygodna opcja, także ja się zaloguję i widzimy się za chwilę. Ok, i po zalogowaniu się przez próbę duplikacji, właśnie ważne jest, żebyście kliknęli duplikuj, a nie te przyciski obok, bo wtedy, kiedy się zarejestrujecie, pokaże Wam się coś takiego. Tam po drodze w procesie rejestracji są jeszcze do wyboru, dajcie mi sobie przypomnieć, bo nie chcę Was wprowadzić w błąd. Wyświetla się strona, na której macie do wyboru, w jakim celu chcecie otworzyć Notion, czy chcecie się dzielić z kimś tymi Notionami i jeszcze się pojawia jakieś tam pytania o zainteresowania, hobby. Jeśli chodzi o cele, no to najprawdopodobniej wybierzecie personal life, czyli do własnego użytku takie, nie związane ze szkołą czy pracą. Jeśli chodzi o kolejną kartę, czyli czy się dzielicie, czy nie, no to tutaj zaznaczcie dowolne, to nie ma żadnego znaczenia. I dalej są jakieś hobby, rzeczy do wyboru i tak naprawdę to też nie jest ważne, chyba że chcecie mieć
na stronie startowej, jakby na stronie home, chcecie mieć dostęp do propozycji template'ów dla Was. Na przykład jeśli zaznaczycie, że lubicie czytać książki, to wyświetli Wam, na przykład ja mam w sumie taką właśnie widoczną w tle, gdzie ona jest dla czytelników, żeby mogli sobie listy przeczytanych książek robić. To skoro już powiedziałam Wam, jak wygląda proces rejestracji, to tak. Jak już macie tą stronę, dokładnie tą, jaką tu się wyświetla, bez tuara najprawdopodobniej, tu klikacie Add to Private. I w tym momencie tu, z lewej strony, wczytuje Wam się już template, Wasza kopia. OK, i kiedy pojawi nam się tu globusik, pewne jest, że mamy już szablon wczytany, więc klikamy na niego i jak widzicie, kieruje nas z powrotem do takiej samej strony, z jakiej wyszliśmy. Tu macie opcję zwijania tego paska bocznego. Dziękuję za informację. I tak, tu wybieramy język polski. Ja będę pokazywać wszystko na wersji polskiej. Wersja angielska wygląda dokładnie tak samo. A więc przechodzimy do części trzeciej. Jak korzystać z szablonu w praktyce? Na samej górze masz tytuł wyzwania. Poniżej, tutaj, w tej z lewej strony, macie dostępny przycisk, który przekieruje Was na Tumblera autorki. I tam znajdziecie w pełni rozpisane całe wyzwanie, jeśli macie ochotę się z nim zapoznać w oryginalnej formie. Teraz tak, jeśli klikniecie na awatar Grani, zostaniecie przeniesieni do filmu na YouTubie, w którym ona tłumaczy krok po kroku, jak wygląda wyzwanie, i dla zainteresowanych są też angielskie napisy. Poniżej macie mój Tumblr i przekierowanie do mojego Ko-fi. Na moim Tumblerze raczej będę publikować rzeczy po prostu typu aktualnie co robię, a na Ko-fi mam zamiar publikować nie tylko ankiety, ale też aktualizacje projektów. Aktualizacje pojawią się też na Tumblerze, ale na Tumblerze robię też inne rzeczy. Także to już Wasz wybór, gdzie wejdziecie, ale i tu znajdziecie wszystkie linki. Dobrze, to skoro omówiłam lewą sekcję, to przejdźmy do środka. Tutaj macie taką zajawkę napisaną przeze mnie wyzwania, coś tego typu. I teraz tak, ja wiem, że to jest Culture Challenge, ale w Not So Berry, jeśli będziecie chcieli z niego skorzystać, to tu w tym miejscu znajduje się tu na środku informacja, w jaki sposób jest wykonane tłumaczenie. Także to tyle, jeśli chodzi o disclaimer dotyczący tamtego wyzwania. I teraz tak, przechodzimy do strony prawej, czyli kolejnej sekcji. I tu macie aktywną generację. Jest to generacja, którą oznaczycie jako aktualnie graną. Wystarczy kliknąć ten obrazek, żeby przejść bezpośrednio do karty danej generacji. Tu poniżej znajduje się pasek postępu, czyli procent ukończenia wyzwania, który zlicza automatycznie na podstawie tego, co zaznaczycie później, jak daleko jesteście w postępie wyzwania. A jeśli przewiniecie troszkę niżej, to tu zobaczycie wszystkie pokolenia wypisane i jest to awaryjne miejsce, gdzie w razie co możecie kliknąć, żeby wejść w dane pokolenie. I macie też coś, co jeśli dotkniecie, to posypiecie cały template i zepsujecie go. Dlatego jest nie dotykać napisane. I teraz tak, wejdźmy sobie w pierwsze pokolenie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda dalej i jak wygląda dalsze korzystanie z template'a. Każda karta wygląda tak samo, więc jeśli ogarniesz tę jedną, to ogarniesz wszystkie. Więc po kolei znajdziecie tu nazwę pokolenia, checkmark, który jest bardzo ważny, choć niepozorny. Co się stanie, jeśli go odznaczycie? W tym momencie nic się nie zepsuło, tylko jeśli wrócicie na stronę główną, to tu się nic nie wyświetla. Bo to jest zaznaczenie aktualnie granej generacji, więc jeśli odznaczycie ten checkmark, no to tu się nie pojawi nic. I żeby jakby naprawić tę sytuację, chcecie wejść w któreś pokolenie, zjeżdżacie na tą awaryjną listę na dole i tu wchodzicie z powrotem w kartę pokolenia i zaznaczacie ją jako aktywną i tam w szablonie wszystko już wróciło do normy. Poniżej znajdziecie 4 przyciski. Jeden to strona główna, który Wam przed chwilą pokazałam, jak działa, zasady wyzwania i w pokoleniu innym niż pierwsze jest tutaj poprzednie pokolenie oraz następne pokolenie. Co dalej? Imię. To jest sekcja, w którą możecie wpisać imię swojego dziedzica. I w sumie tyle. Następny element, zdjęcie.
Jak je zmienić? Bo to jest miejsce na to, żebyście mogli wstawić tu zdjęcie swojego sima, dziedzica, to jakieś zdjęcie, które chcecie. Jeśli tak chcecie, możecie wstawić dowolne zdjęcia, a możecie sobie to ładnie uporządkować i mieć na pamiątkę. Za parę pokoleń będzie fajnie spojrzeć, jak wyglądał dziedzic. Tu klikacie po prawym rogu na 3 kropeczki, które nie chcą się nigdy pokazywać, ale w końcu się daje złapać. Kurczę bele. Może tak? O, no. To jest zawsze problem. To nie jest nic nowego, naprawdę. Ja zawsze się męczę z tymi kropkami. Tu, o, weszło. I teraz tak. Tu macie opcję Replace na dole. Klikacie ją i w tym momencie możecie wgrać z komputera jakiś plik lub podać bezpośredni link do grafiki. Są też pozostałe 2 opcje, to są gotowe obrazy i gify. Zamykamy, wychodząc na puste pole. Teraz tak, następna sekcja to jest galeria. Galeria wygląda w sposób następujący. Co macie tutaj w 3 kolumnach po 3 zdjęcia w tej chwili wrzucone i jeśli popatrzycie, to kolumny się zaznaczają, gdzie są. Jest to dość ważne przy późniejszym pozycjonowaniu, jeśli chcecie coś dodać więcej niż te 9 zdjęć. Robicie to w ten sposób, że klikacie gdzieś tam na puste pole. Pojawi Wam się takie okienko, w które możecie coś wpisać albo dodać. Klikacie plusik i niżej znajdziecie opcję dodania zdjęcia. Klikacie ją i proces wgrywania zdjęcia wygląda tak samo jak ten wymiany. Także uploadujecie z dysku lub podajecie bezpośredni link. Jest jeszcze opcja numer 2 i opcja numer 2 prezentuje się w ten sposób, że po prostu kopiujecie zdjęcie, Ctrl-C i wklejacie Ctrl-V i też wtedy wejdzie. I dlaczego to jest ważne? Wyobraźmy sobie na potrzeby sytuacji, albo wiecie co? Nie. Ja Wam wgram jakieś przykładowe zdjęcie. Ok. Powiedzmy, że to jest moje zdjęcie z simów, które dodałam, wyobraźnia w ruch. I teraz tak, ja bym chciała, żeby ono było mniejsze, więc łapię, tutaj są takie, no pojawcie się, o, takie do przeciągania specjalne znaczki. I powiedzmy, że nie chcę, żeby było w tej kolumnie, tylko w tej, to tutaj są takie 3 kropeczki. Przytrzymujecie je i przenosicie. Jak widzicie, teraz taka niebieska kreska się pojawia. To znaczy, że jest poza kolumną. Jeśli będę chciała w kolumnie, to muszę czekać, aż się pojawi, w kolumnie niebieska kreseczka i wtedy wczytuje mi do kolumny, mogę powiększyć i to jest maksymalny rozmiar dla kolumny. I tak samo postępujemy ze zdjęciami poziomymi, pionowymi. Jeśli chcecie, żeby były większe, to wyciągacie je z kolumny i tu możecie je naprawdę mocno powiększyć albo mocno pomniejszyć. To tyle, jeśli chodzi o galerię. Ja skasuję ten element i na górze macie powrót do karty pokolenia. Więc wracamy. I teraz tak. Omówiliśmy już galerię, teraz przechodzimy do zasad pokolenia. Jak widzicie, są w formie zwijanej listy. Trzeba kliknąć na nią i wtedy, w tym miejscu konkretnie, i wtedy się rozwiną zasady pokolenia. I pamiętacie, jak wspominałam, że tutaj na górze jest przycisk zasady wyzwania? Czym on się różni od zasad pokolenia? Tym, że jeśli klikniecie w zasady wyzwania, to pokażę Wam w jednym miejscu zasady dla wszystkich pokoleń i możecie je tu sobie wygodnie rozwijać i sprawdzać. I taki mały protip, jeśli nigdy wcześniej nie grałeś w żadne wyzwanie pokoleniowe, to możesz o tym nie wiedzieć, ale warto zawsze zapoznać się z zasadami następnego pokolenia, zanim zakończysz obecne, bo dzięki temu łatwiej będzie Ci spiąć fabułę, przygotować dziedzica, płynnie przejść dalej i po prostu warto to sprawdzać z wyprzedzeniem. Dobrze, to skoro omówiliśmy to, co najważniejsze w każdym wyzwaniu, czyli zasady, to przejdźmy do kolejnej sekcji, którą jest środkowa część template'a. W tej części znajduje się tekst grani, który dzięki uprzejmości dostałam na maila i mogłam skopiować, a nie przepisywać. Także dziękuję Ci, Graniu. Bardzo mi to ułatwiło życie. I jak widzisz, już to rozwinęłam, ale tekst jest ogólnie zwinięty i ja polecam się z nim zapoznać, bo już pomijając fakt, że jest fajnie napisany, to wprowadza taki dodatkowy klimat do wyzwania.
i pokazuje, jak Grania chciała, żeby to wyglądało, kiedy projektowała to wyzwanie. Także warto się z tym zapoznać, naprawdę polecam. Następne, co tu mamy, to początek rozgrywki i on jest szczególnie ważny w pokoleniu pierwszym i w każdym pokoleniu jest taki początek rozgrywki. On ma wam podpowiedzieć, na przykład w jakim mieście będziecie zaczynać następne pokolenie, albo jakieś inne rzeczy, które są przydatne. Tak naprawdę. To zależy od pokolenia, ale początek rozgrywki jest dość ważny i z nim też należy się zapoznać w pokolenie w przód, bo po prostu to ułatwia życie podczas grania. I tyle jeśli chodzi o środeczek. Przechodzimy na prawo. I co tu mamy? Mamy tabelkę. I teraz tak, co jest w tej tabelce? W tej tabelce znajdują się rzeczy, które podczas tworzenia wyzwania zostały ustalone jako takie wyjściowe. Jakie mają być cechy charakteru dziedzica danej generacji, jaką ma spełniać aspiracje i jaką ma mieć karierę. Jako że ja używam tego template'a w więcej niż jednym wyzwaniu, to macie tu dodatkowe sekcje i są to inne i forma nadprzyrodzona. To są sekcje, które możecie swobodnie edytować. Jak się edytuje, wystarczy kliknąć i pisać. To jest naprawdę bardzo proste. I tak samo jest z imieniem. Wprowadzamy je przez kliknięcie i napisanie go po prostu. I przechodzimy do ostatniej sekcji, czyli cele i zadania. I to jest, słuchajcie, najważniejsza sekcja. To jest sekcja, której nie wolno wam pod żadnym pozorem zmieniać inaczej niż tak, jak ja w tej chwili pokażę. Ponieważ to jest jedyna rzecz, taka naprawdę ważna, którą jeśli skasujecie, to cały template przestaje działać. Tu wystarczy, że coś zmienicie i mogą wam na przykład wszystkie cele we wszystkich pokoleniach zniknąć. Może zniknąć cała ta tabela i zapomnijcie o jakimkolwiek zliczaniu procentowym, także to jest baza danych. Ja wam pokażę, jak ją bezpiecznie obsłużyć, bo jest po to, żeby tego używać, ale proszę was, żebyście zwrócili uwagę, żeby klikać tylko tam, gdzie ja pokazałam, żeby klikać, ok? Bo chcę, żebyście mogli z tego korzystać, a nie się denerwowali, że znowu coś nie działa. Po prostu. I zanim omówię, co jest wewnątrz tej sekcji, to spójrzcie tu na dół. Tu na dole jest dodane zdanie. Zadania z gwiazdką zostały dodane w porozumieniu z autorką, ale nie są częścią oryginalnej wersji wyzwania i tak właśnie jest. Wszystkie rzeczy, które są tu z gwiazdeczką, zostały dodane przeze mnie podczas robienia template'a, a potem skonsultowane z autorką i ona wprowadziła drobne zmiany, powiedziała, jeśli jej się coś nie podoba, no i były wprowadzone drobne poprawki. Dobrze. I teraz przejdźmy do samej sekcji cele i zadania i jak z niej korzystać, bo to przecież właśnie po to głównie tu jesteście, a nie żeby mieć zasady spisane ładnie. Także tak, jak to obsłużyć? Jak widzicie, te cele są troszkę dłuższe niż widać. Wszystkie prawie, że są zwinięte oprócz jednego, dwóch, trzech. Ok. I teraz jak to rozwinąć? Klikając na tekst. Nie na ikonkę, na tekst. I rozwija wam się dodatkowa strona. Na tej stronie macie dokładnie napisane całość tekstu oraz tutaj status. I to jest jakby rzecz, która decyduje o zliczaniu procentowym. Status dzieli się na niezaczęte, w trakcie i zakończone. Nie dało się tego przełożyć na polski, musicie się pogodzić z tym, że jest po angielsku. Przepraszam. Tego się nie da. I teraz tak. W momencie, kiedy skończycie wyzwanie, zaznaczacie sobie, że jest skończone. W momencie, kiedy na przykład, tak jak tu jest, codziennie wykonuj interakcję parzenia herbaty, no to raczej to będziecie mieli przez długi czas in progress, a nie done. I macie tu fajną sekcję komentarzy, gdzie możecie wpisać, powiedzmy, że jest taka hipotetyczna sytuacja. Właśnie gracie w Simsy i się okazuje, że zepsuł wam się komputer i nie będziecie mogli grać przez x czasu, bo powiedzmy może nie komputer, EA coś zepsuło i trzeba poczekać na łatkę. To jest bardziej prawdopodobne niż zepsuty komputer. I fajna jest sekcja komentarzy dlaczego. Bo możecie sobie wpisać na przykład, że w dzień, który skończyłam, ceremonia już była. I macie notatkę. Nawet jeśli za 2 miesiące otworzycie grę znowu, to tu będzie notatka, na jakim jesteście etapie. I tutaj komentarze to jest super sekcja, z której naprawdę warto korzystać i polecam. Jak to zamknąć?
tu jest close. Zamykamy. I możecie też te statusy zmieniać z poziomu tego. Klikając na Not Started i klikając Done. I żeby Wam pokazać, że procenty działają, ja zaznaczę ze 2 rzeczy, albo ze 3, nie wiem, 4. No nie wiem, niech będzie. Coś tam in progress i reszta Not Start. I chcę Wam pokazać, że te procenty działają. Wystarczy wrócić na stronę główną. Aha, pokolenie jest niezaznaczone. Strona główna. I już mamy pokazane, że jest 5%. I ja, o ile się nie mylę, zaznaczam 4 rzeczy. Tak. I dlaczego występuje tam 5%? Bo po prostu w stosunku do całego wyzwania jest to 5%, nie 4%. Wiem, że wydaje Wam się, że powinno być 1% za jedno odznaczenie, ale tak naprawdę matematyka tutaj działa trochę inaczej, jeśli chodzi o funkcję, jak to zostało napisane, i on zaokrągla. On ma najprawdopodobniej 4,5+, dlatego zaokrąglił w górę. Bo no, na to nie mam wpływu, żeby tego nie mogę inaczej napisać, chyba że użyję płatnej wersji, a nie chcę tego robić. Bo wolę, żebyście mieli zamiast 4% 5%, niż musieli zapłacić za Notion. Także jakby procent nie odpowiada zawsze ilości odznaczonych rzeczy, ale ogólnie jeśli dojdziecie do końca, to będzie 100%. Jeśli dojdziecie do połowy, to też będzie 50%, albo 49%, albo 51%. Więc będziecie mieli pogląd, na jakim procencie wyzwania jesteście. Ja to sobie odznaczę. Ale Wam pokażę na przykładzie 2, bo 2 na pewno wywali 2%. O, widzicie? I 2 są zrobione i jest 2%. No po prostu to jest taka matematyka. Głupio to działa, ale nic z tym nie zrobię. I sobie poodznaczam. Bo chcę mieć porządeczek. Bo ja jeszcze nie grałam w wyzwanie, więc dla mnie niech będzie porządek. I tak naprawdę tak wygląda każda karta. Tu nie ma nic więcej do pokazania, no może poza tym, że kiedy klikniecie następne pokolenie, to odpala Wam się następne pokolenie i tu warto. Kiedy będziecie mieli już done na wszystkim, odznaczyć, że skończyliście grać to pokolenie i przechodzicie do następnego i tu macie po prostu powtórkę z rozrywki. Także, czy ja coś mogę Wam jeszcze pokazać? Wydaje mi się, że nie. Pokazałam Wam najważniejszą rzecz, czyli czego nie dotykać. Pamiętać, że w tej karcie dotykacie tylko tej sekcji i komentarzy i nic poza tym. Bo jeśli klikniecie coś tu albo tu, to zepsujecie template. Jeśli jesteście ciekawi, ja Wam pokażę, co tu jest. Tu jest po prostu zrobiona funkcja, która zlicza procenty. I jeśli coś tu zostanie zmienione, to przestanie działać zliczanie procentów. I poznikają też te rzeczy. A wystarczy, że klikniecie tu. Powiedzmy, odznaczycie to. No i widzicie, odznaczyłam to. Jestem w kropce, bo po prostu zniknęło. Także to się da naprawić, ale to trzeba wiedzieć jak, bo to trzeba wejść w bazę danych, grzebać w bazie danych i ja sobie to naprawię zaraz. Albo po prostu skasuję i wgram na nowo, bo to jest najprostsza metoda. Szczególnie, że nie ma tam żadnych innych danych, ale jeśli zdarzy Wam się coś takiego i będziecie musieli grzebać w bazie danych, bo powiedzmy zepsuło Wam się tylko 5. pokolenie. Słuchajcie, to naprawdę da się ominąć. Napiszcie do mnie, ja Wam powiem, jak to zrobić, żeby to naprawić, ok? Bo ja wiem, że to grzebać by było łatwo zacząć i to jest bardzo proste w teorii, ale w praktyce to wcale nie jest takie proste, bo to jest matematyczna baza danych. Także w takiej sytuacji naprawdę najłatwiej jest skasować. I niestety, ja Wam teraz udowodnię, tu Ctrl-Z nie działa, żeby przywrócić, żeby cofnąć ten ruch. Nie da się, to już jest jakby pozamiatane. No ale w takiej sytuacji macie sekcję komentarzy, żeby do mnie napisać. Macie też Discord, na przykład Grani, gdzie ja jestem członkiem społeczności i możecie tam mnie spingować używając mojego niku, który brzmi Diana po prostu, czyli moje imię. Diana przez dy. Tak? Nie Jana, tylko Diana. I możecie mnie spingować tam. I ja
powiem wam, albo możecie mnie wybrać z listy bocznej i napisać wiadomość prywatną. Także opcje kontaktu są w razie co. I proszę was, jak sobie coś zepsujecie, to piszcie do mnie, a nie klikajcie i szukajcie sami. Bo mniejsze szanse, że coś popsujecie bardziej i będziecie musieli po prostu to kasować i wgrywać na nowo. I tyle, co wam chciałam powiedzieć. Cieszę się, że byliście. Cieszę się, że zobaczyliście, co stworzyłam tak naprawdę dla graczy takich jak ja. Czyli takich, którzy lubią mieć porządek, lubią mieć wszystko w jednym miejscu, lubią mieć wszystko w tabelkach przejrzyście, wypisane punkty, co robić, odhaczyć sobie i nie czuć dyskomfortu, jeśli prowadzicie 5 wyzwań naraz, albo wracacie po 2 tygodniach czy 3 i nie pamiętacie po prostu, co robiliście już w danym wyzwaniu. I tak naprawdę im więcej się wyzwań prowadzi, tym bardziej jest to przydatne. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że wytrwaliście aż do końca. Jeśli wytrwaliście do końca, to was naprawdę podziwiam. I życzę wam naprawdę dobrej zabawy podczas korzystania z tego narzędzia. Mam nadzieję, że zostawicie mi jakiś feedback, bo bardzo bym chciała wiedzieć, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Albo może macie jakieś pomysły na jakieś wyzwanie inne do przetłumaczenia. Ja w tej chwili w głowie mam wyzwanie okultystyczne, żeby przetłumaczyć. Wydaje mi się ono na tyle ciekawe, że aż chcę je przetłumaczyć. I chcę zrobić je w formie Notiona. Także najprawdopodobniej następny Notion, jaki się pojawi, to będzie z wyzwania okultystycznego. Także tyle miałam do powiedzenia. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę i życzę wam przyjemnej zabawy. Pa!